Witam, dzisiaj będziemy rozmawiać o mszycach. Jak wiecie, mszyce atakują bardzo dużą liczbę różnych gatunków roślin. W Polsce stwierdzono prawie 700 gatunków tych owadów. Mszyce oprócz tego, że wysysają soki, osłabiają roślinę, mogą ją nawet zabić, to jeszcze dodatkowo przenoszą choroby, np. szarkę śliwy. Pierwsze co przychodzi na myśl to oczywiście opryski środkami owadobójczymi typu Mospilan, Karatezeon. Są dość skuteczne, jednak mszyce mogą wykształcić odporność na substancje owadobójcze, dlatego zdarza się, że stosuje się większą dawkę oprysku, co nie jest zbyt dobre. Środki owadobójcze są szkodliwe dla innych owadów, trzeba opryskiwać w odpowiednim momencie. Mowa tu oczywiście głównie o pszczołach. Dla człowieka zresztą też nie są zbyt dobre i wypadałoby zastosować jakąś ochronę. Czasem nawet zdarza się, że mogą zaszkodzić samej roślinie. Metoda dobra, ale niepewna, bo owady mogą wykształcić odporność, szczególnie jeśli opryskuje się non-stop tą samą substancją, non-stop tym samym opryskiem. Kolejna metoda to oprysk olejowy. Wszystkie opryski olejowe nie powodują wykształcania się odporności u szkodników. Działają one mechanicznie, utrudniają poruszanie się i duszą owady. Jest to oprysk np. olejem rydzowym, na przykład jest to Mulpar czy też Agrocover Spray. Jest on bezpieczny zarówno dla ludzi, jak i roślin, nie podrażnia skóry ani nic takiego. Może być stosowany przez cały rok, również w domu, kiedy są szkodniki, nie ma okresu karencji, można tym pryskać ile się chce tak naprawdę, dopóki szkodniki nie zginą. Identyczny tak naprawdę jest roztwór polisacharydów, czy też można nazwać to wyciąg z glonów, lub też jest takie coś jak roztwór na bazie wielocukrów. No różne takie specyfiki robią. One mają wszystkie podobne działanie i właściwości. Kolejna metoda to oprysk z oleju parafinowego, na przykład Promanal. Można powiedzieć, że jest on jednak gorszy, ponieważ może spowodować uszkodzenie roślin, jeśli wykonamy go w złym terminie. Ten oprysk wykonuje się w okresie bezlistnym lub kiedy liście ledwo wychodzą, kiedy szkodniki zaczynają się wybudzać. Do tego jeszcze trzeba dołączyć pogodę i temperaturę. Chodzi o to, aby wykonać go w jak najlepszym czasie, żeby ten oprysk był jak najbardziej skuteczny. Dlatego też polecam bardziej stosować ten pierwszy oprysk z oleju rydzowego niż z parafinowego, ponieważ ten rydzowy, wiadomo, można stosować przez cały rok i nie trzeba patrzeć na termin. Kolejna metoda jest to oprysk bakteriami, na przykład Fungizum czy też Fungizum Complex. Ogólnie działa on na grzyby, ale też wzmacnia odporność rośliny. Sposób działania. Bakterie dostają się do środka szkodnika drogą pokarmową. Tam się namnażają, powodują fermentację cukru w przewodzie pokarmowym mszycy, która prowadzi do śmierci owada. Jest to środek również ekologiczny, tak jak te oleje. Trzeba pamiętać, że bakterie nie są odporne na słońce i oprysk należy wykonać wtedy, kiedy jest ciemno, jest dzień pochmurny lub też noc. Być może w przyszłości mszyce wykształcą odporność na te bakterie, mam nadzieję, że nie. Jak na razie ten oprysk jest jak najbardziej w porządku, dobry i dobrze działa. Kolejne opryski to są opryski roślinne, na przykład wyciągi z pokrzywy, wrotyczu, tytoniu, rumianku, mniszka lekarskiego. Te wszystkie rośliny są niestety atakowane przez mszyce, a opryski wtedy wydają się bezsensowne i nieskuteczne, ale niektóre gatunki mszyc mogą nie być odporne na opryski np. z tytoniu i giną od tego i rzeczywiście jest skuteczny. Jednak nie należy wykluczyć faktu, że mogą się one uodpornić na daną substancję. Zależy jaka roślina, na jaką mszycę. No tak jak widzicie, wrotycz jest niby uważany za roślinę, która rzeczywiście może pomóc, bo jest tam trująca, ale one na nim siedzą i nic sobie z niego nie robią. Jeśli chodzi o cebulę i czosnek, to też są takie niepewne, aczkolwiek mogą przynieść rezultaty. Metody te wszystkie są takie niepewne, raz pomogą, raz nie pomogą. Kolejny oprysk to jest oprysk płynem do naczyń z wodą wymieszaną. Wydaje się być
mniej ekologiczny, ale na pewno jest bezpieczniejszy niż te opryski chemiczne. Metoda raczej pomaga, ale wiadomo, że mszyca może się odpornić. Kolejne opryski to są opryski z mydła szarego, z mydła potasowego ogrodniczego, z mleka, z Coca-Coli. Najskuteczniejszy jednak wydaje się być ocet, trzeba tylko to wszystko odpowiednio przygotować. Niektórzy używają także wódki. Warto dodać, że dodając mydło, np. ogrodnicze, potasowe, możemy zwiększyć przylepność tego oprysku do liści. Następna metoda to jest likwidacja mrówek, a tak aby nie chroniły one mszycy przed np. biedronkami. Jeśli mszyca nie będzie miała ochroniarzy w postaci mrówek, to jest szansa, że biedronki się nią zajmą i ją zlikwidują. Ogólnie nie polecam jednak liczyć na biedronki, że zjedzą one nam całą mszycę, tylko jako ewentualne źródło pomocy. Wróćmy do tych mrówek. Można zablokować im dostęp do drzewa stosując lepy. Chodzi tu o lepy na muchy. Są również specjalne lepy na mszyce. Niestety te wszystkie lepy mogą stracić swoje działanie pod wpływem intensywnych opadów deszczu, które w tym roku są dość częste. Podsumowując, najbardziej skuteczną metodą i również przy tym ekologiczną wydaje się oprysk olejem rydzowym, oprysk środkami bakteryjnymi, czy też zastosowanie lepów. Każdy ma swoją metodę. Napiszcie w komentarzu, jeśli znacie jakieś inne metody zwalczania mszyc. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym materiale.